Cześć, tu Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie. Wracam po przerwie. Za chwilę omówię najskuteczniejszy sposób na garbienie się, na złą postawę, na wysuniętą głowę w przód. Zapraszam serdecznie. Wracam po dłuższej przerwie, która była mi potrzebna. Mam dużo obowiązków, dużo szkoleń, pacjentów. I to nagrywanie filmów też zabiera dużo energii. Zdałem sobie z tego sprawę, odczuwając na wiosnę już pewne przesilenie i zmęczenie. I teraz będę pojawiał się pewnie rzadziej. Tak zakładam, że raz w tygodniu. Myślę, że to w zupełności wystarczy. Podejrzewam, że wielu z Was nie prześledziło wszystkich odcinków i nie wykonuje wszystkich zadań, które omawiam. Chociaż mam dużo informacji zwrotnych, że wielu z Was regularnie ćwiczy i uczy się tego, co pokazywałem. W dzisiejszym odcinku przedstawię klucz, dam Ci klucz, przepis na to, jak mieć prostą sylwetkę, jak mieć głowę lepiej ustawioną, jak mieć bardziej proste plecy, a przez to, jak nie mieć bólu w karku, bólu głowy, bólu między łopatkami, czy innych dolegliwości wynikających właśnie z zaburzonej postawy sylwetki. Ten problem, jakim jest wysunięta głowa w przód, jest niezwykle istotny. To nie jest tylko problem estetyczny, takiej natury estetycznej, że ktoś mówi, że tam ma garba, w ogóle ta głowa wysunięta w przód, tak wygląda na przemęczonego, w ogóle na jakiegoś takiego przygnębionego. To nie jest tylko kwestia estetyki, to jest także kwestia psychiki, czyli bardzo często za tą postawą ciała idzie od razu zmiana w psychice, niestety negatywna. I w drugą stronę, czyli utrzymywanie prostych pleców, to jest od razu zmiana pozytywna w psychice. Oczywiście sprawa nie jest taka prosta, bo za tym się mogą kryć jakieś problemy emocjonalne, może jakieś nierozwiązane traumy, nieumiejętność zarządzania własnym życiem, czasem itd. Ale działa to dwutorowo. Czyli może tak być, że na bazie Twoich doświadczeń psychicznych, te doświadczenia psychiczne najróżniejsze doprowadziły Cię do takiej sylwetki, i są wtedy kłopoty z tym, żeby stać prosto i tam starasz się, ćwiczysz, ale nie za bardzo Ty w ten sposób dajesz radę. Ale z drugiej strony, jak zaczniesz pracować nad tym, to poczujesz, jakie zmiany w psychice nastąpią. Więc to jest takie sprzężenie zwrotne. Czyli praca nad psychiką będzie poprawiała sylwetkę, ale też poprawa tej sylwetki będzie Ci dawała więcej energii, więcej hormonów. Szczęścia się wytwarza, kiedy siedzimy prosto. Nawet poziom testosteronu rośnie, kiedy przyjmujemy taką sylwetkę, a kiedy taką. Więc nawet ta pewność siebie wzrasta, kiedy przyjmujemy prostą sylwetkę. Więc to jest jeden z jakichś aspektów, na który warto spojrzeć. Siedzenie w ten sposób, z wysuniętą głową w przód, często zaokrąglonymi barkami i pogłębioną kifozą, to jest też szybsza degeneracja stawów kręgosłupa. Bardzo często wielu pacjentów, ale też wiele osób, z którymi się spotykam, mówi, że oni mają taką postawę ciała, bo mają zmiany zwyrodnieniowe i mają chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa. I tu należy sobie zadać pytanie, czy to nie jest czasem tak, że to najpierw jest zmiana sylwetki, a później zmiany degeneracyjne, a nie odwrotnie? Badania pokazują, że wysunięta głowa w przód, osoby z wysuniętą głową w przód mają szybciej zmiany degeneracyjne niż osoby, które tą głowę mają ustawioną bardziej prawidłowo. I tu też życie nie jest takie proste, bo może się okazać, że gdzieś po drodze był wypadek, pobolało ochronne ustawienie, napięcie mięśni ochronne, i stąd ta postawa. Kolejna ważna rzecz to jest oddech. Ciężko w tej postawie dobrze oddychać. O oddechu już kiedyś nagrywałem, pewnie będę jeszcze nagrywał, ale osoba, która ma taką przygarbioną sylwetkę, zamkniętą klatkę, ściśnięty brzuch, nie oddycha dobrze i to niesie ze sobą szereg negatywnych konsekwencji. I w drugą stronę to działa. Może to wynika z tego, że jest zły oddech i przez to, że jest zły oddech, jest taka sylwetka. Ale kiedy ona już jest, to ona tego oddechu nie poprawia, tylko wręcz utrudnia. Wysunięta głowa w przód niesie ze sobą szereg zmian biomechanicznych. Tak jak już wspomniałem, oddech jest utrudniony, poruszanie obręczą barkową jest utrudnione. Zresztą ustawienie barków, zazwyczaj z wysuniętą głową w przód, pogłębioną kifozą, idzie wysunięcie barku w przód. Nie działają prawidłowo mięśnie barku, więc ta głowa kości ramiennej też nie jest prawidłowo ustawiona. Te napięcia w obrębie barku nie funkcjonują tak jak należy. I tu też można się spodziewać szybszych zmian degeneracyjnych, czy jakichś uszkodzeń ścięgien, czy struktur okołobarkowych.
Jasna sprawa, że wysunięta głowa w przód to bóle barku, bóle szyi, bóle karku, bóle między łopatkami, czy jakieś odczucia duszności w klatce i temu podobnych. Problem wysuniętej głowy to zazwyczaj 3 problemy, bo rzadkim zjawiskiem jest tylko i wyłącznie wysunięta głowa. Zazwyczaj to jest kombinacja 3 rzeczy, z mniejszym bądź większym nasileniem któregoś z elementów. To jest kifoza i to jest pewnie pogłębiona kifoza w piersiowym odcinku kręgosłupa i to chyba występuje u wielu osób. Za tym idą zaokrąglone barki i wysunięta głowa w przód. Jest to niezwykle istotne do zrozumienia, żeby móc ten problem odkręcić. Czy ćwiczenia pomagają? Nagrywam mnóstwo ćwiczeń, bo jestem fizjoterapeutą, ćwiczeń i zadań wspierających przywracanie prawidłowej sylwetki. Czy rozciąganie działa? Nie jest to takie proste, bo jeżeli porozciągasz mięśnie, to co z tego, skoro tamte z tyłu będą słabe i tak nie będą trzymały? Teraz, czy wzmacniać? To może w takim razie lepiej wzmacniać niż rozciągać. Otóż badania pokazują, że siła mięśni osób, które mają wysuniętą głowę w przód i osób, które mają prawidłową sylwetkę jest taka sama. Może zatem ćwiczyć wytrzymałość. Tutaj też badania pokazują, że wytrzymałość jest wręcz lepsza po stronie osób, które mają wysuniętą głowę w przód. I to się wydaje zrozumiałe, bo jeżeli dłużej ktoś trzyma, przebywa, trenuje tę postawę, to tak naprawdę ma większą wytrzymałość, żeby tę głowę w ten nierozsądny sposób utrzymywać. Trochę tak jest i trochę to też sprawia wrażenie, że najróżniejsze ćwiczenia na prawidłową sylwetkę nie za bardzo działają. A zazwyczaj co się robi? Rozciąga się mięśnie piersiowe, otwiera się klatkę. Można wykonywać automasaż mięśnia piersiowego większego, piersiowego mniejszego, który jak jest przykurczony, to tak wygląda ustawienie barków. Można i wręcz trzeba pracować nad oddechem, bo prawidłowe ustawienie przepony, prawidłowa praca przepony też wspiera to ustawienie klatki. Można oczywiście wykonywać różne ćwiczenia wzmacniające mięśnie między łopatkami, te, które ściągają łopatki, te, które pozwalają utrzymać łopatki prawidłowo. Jest szereg zadań, ja między innymi niektóre już ponagrywałem i pewnie jeszcze będę wiele nagrywał. Podstawowa kwestia to eliminacja przyczyn, o ile jest to możliwe, bo nie zawsze jest to możliwe. Z pewnością istotna będzie praca nad oddechem, wyciszanie, relaksowanie, czyli z jednej strony ten aspekt biomechaniczny tego, że jeżeli oddech jest w dolnej części, dotyczy całych płuc, ale w znaczącej części odbywa się torem dolnym, przeponowym, jeżeli on jest spokojny, to z jednej strony psychika lepsza, w ogóle świadomość lepsza i za chwilę do tego dojdę, świadomość ciała większa. O oddechu już nagrywałem. Zachęcam spojrzeć na ten odcinek, przeanalizować go, bo tam szerzej omawiam problem tego, jak oddychać najlepiej. Ważny aspekt to jest ta praca z psychiką. Ciężki temat chyba w dzisiejszych czasach, bo wiele osób ma najróżniejsze problemy emocjonalne, czy w ogóle nie potrafi odczytać swoich emocji, tłamsi swoje emocje, ma różnego rodzaju traumy, ma też można powiedzieć z tym związane różne nawyki, uciekania, zablokowania jakichś emocji w ciele, poprzez przyjęcie jakiejś postawy. Ta postawa jest w jakiś sposób ochronna. I tu to może być taka walka z wiatrakami, czyli ta ciągła praca nad postawą, kiedy nie są rozwiązane pewne problemy. Wtedy ta postawa ciała będzie przyjmowana siłowo, sztucznie i trochę nienaturalnie. Klasyka gatunku, być może wada wzroku, być może jakiś problem ze słuchem, że cały czas gdzieś w ogóle jeszcze oprócz tego, że jest wysunięta głowa w przód, to może przechylona, żeby lepiej słyszeć na któreś ucho. I teraz coś chyba najważniejszego w dzisiejszych czasach. Świat, poza psychiką oczywiście chyba, świat dzisiaj nie sprzyja prawidłowej sylwetce. Chodzi o sposoby funkcjonowania, o całą infrastrukturę, meble, samochody, krzesła w szkole, przebywanie długotrwale w wymuszonych pozycjach, to tu jest kłopot. Stąd ta praca nad prawidłową sylwetką to jest niemalże dożywotnie zadanie dla każdego, od dziecka aż do późnej starości. Zapewne nie wszystko da się wyeliminować, czyli nie wszystkie przyczyny da się wyeliminować. Nie zawsze otoczenie uda się nam w pełni zmienić i wtedy trzeba mieć świadomość, że będzie ciężej, że nie będzie perfekcyjnie, że co jakiś czas ciało, czy właściwie Twój układ nerwowy będzie Cię sprowadzał do parteru i wtedy będą się pojawiały dolegliwości.
No i teraz podzielę się z Wami największym sekretem. Jak zmienić to ustawienie ciała, jak sprawić, żeby mieć prostszą, lepszą sylwetkę. Czy ona będzie idealna jak u dziecka? Pewnie już nie, no bo każdy z nas ma jakiś bagaż doświadczeń, może jakichś uszkodzeń, chorób i tak dalej. Ale zawsze można mieć lepszą sylwetkę i wiedzą o tym jogini, osoby ćwiczące pilatesa, osoby trenujące sztuki walki, aktorzy, baletnicy, tancerze. Wiedzą o tym biomechanicy, wiedzą o tym nawet psychologowie. I wiedzą nawet o tym kobiety w Afryce, które noszą dzbany z wodą na głowie. Otóż tym jedynym rozwiązaniem jest po prostu przyjęcie prawidłowej sylwetki i przyjmowanie prawidłowej sylwetki. No i teraz powinien być entuzjazm, bo to jest jedna z największych tajemnic tego świata, jeśli chodzi o ten problem. To jest naprawdę jedyne, uczciwe, skuteczne, najskuteczniejsze rozwiązanie, co nawet potwierdzają badania naukowe. Czyli nie ma żadnych dróg na skróty. My oczywiście uczymy się w dzisiejszych czasach dróg na skróty. Czyli TikTok, 3 najlepsze ćwiczenia, tam na łokcie, tu na barki, tu na nos i dzięki temu będziesz mieć super sylwetkę. I to bardzo często pokazuje 25-letni młodzieniec, który nigdy nie miał wysuniętej głowy w przód, od zawsze był prosty. Dzień trwa około 16 godzin. Zakładam, że ktoś śpi 8 godzin. Chodzi o to, że przez 16 godzin mam wybór, czy trzymać prostą sylwetkę, czy trzymać przygarbioną z wysuniętą głową w przód. I tu nie chodzi o to, żeby coś szczególnego dodawać. Tu chodzi o to, żeby to, co jest, zmodyfikować. Myślę, że większość z nas, o ile nie wszyscy, no zakładam, że wszyscy oglądający ten kanał, myjemy zęby od rana. Więc to Ty masz wybór, czy będziesz myć zęby w tej pozycji, a może jeszcze w pochyleniu nad umywalką, czy może być to w pozycji wyprostowanej. I teraz ważny aspekt, tylko 3 detale techniczne, można powiedzieć. Jeżeli jednym z elementów tego zaburzenia jest pogłębiona kifoza, czyli piersiowy odcinek kręgosłupa zgięty w przód, to tutaj trzeba to poprawić. I owszem, czy ćwiczenia są konieczne? Tak, można na rollerze się wyginać, ćwiczyć wyprost, rozciągać mięśnie najszersze, rozciągać mięśnie piersiowe większe, masować mięśnie piersiowe, klatkę z przodu, wzmacniać z tyłu mięśnie grzbietu. Ale to są tylko środki do tego, żeby za chwilę swobodniej się trzymało ten kręgosłup. Bo to, co wspomniałem wcześniej w filmie. Są osoby, które się rozciągają i mówią: Panie, codziennie się rozciągam, Panie, codziennie wykonuję ćwiczenia. Potem staję przed lustrem i widzę to. Bo ćwiczenia są tylko jakimś wspomagaczem. Tu większa swoboda, tam troszeczkę większa siła, jakieś odczucia. Ja bym powiedział, że nawet te zadania, to nie tyle one mają wykreować siłę, one mają zwiększyć świadomość tego, jak tamte mięśnie pracują, jak mają pracować, jak powinny pracować, ale nikt za Ciebie nie utrzyma tej kifozy prosto. Druga rzecz to barki. No to jest kwestia myślenia o tym, może ćwiczenia sobie przed lustrem, że mamy barki w przód, to wypadałoby mieć barki w tył. Najlepiej w tył i trochę w dół. I wysunięta głowa. To dopiero na samym końcu. Czyli nie taka sylwetka, zaokrąglone barki i próbujemy cofać głowę. To w ogóle nie wyjdzie, nie ma takiej opcji. Najpierw te segmenty na dole, poniżej i dopiero później cofnięta głowa. I teraz w tym wszystkim swoboda. Czyli warto oczywiście czasami poćwiczyć, przyjąć taką sylwetkę, bardziej się wyprostować, mocniej ściągnąć łopatki, cofnąć brodę, po czym troszeczkę odpuścić, znaleźć tą swobodę. I teraz zakładam, że tak będzie, bo tak zazwyczaj jest, jeżeli ktoś pracuje nad swoją sylwetką, że na początku to jest Twoja taka sylwetka, bardziej skrajna jest taka, sobie ćwiczysz, to jest bardzo napięciowe, trochę odpuszczasz, ale już jest lepiej niż było. Miesiące lecą, znowu sobie ćwiczysz, tam się rozciągasz, sobie wzmacniasz i najważniejsze rzecz, pilnujesz, ustawiasz skrajnie do tyłu, trochę się wycofujesz i tak dalej. Więc tu nie chodzi o to, żeby teraz jak kołek funkcjonować w taki sposób, jak taki robot, tylko tamten wzorzec mieć w głowie i starać się do niego zmierzać. Tu warto jest pracować nad każdym centymetrem, dlatego że według różnych badań, obserwacji biomechanicznych, no ten ciężar głowy do utrzymania jest naprawdę duży. I co z tego, że porozciągasz mięśnie i porozluźniasz nawet mięśnie z tyłu, jak one i tak zaraz będą musiały dźwigać ciężar głowy, który jest kilkukrotnie większy od tego, kiedy głowa jest utrzymana nad tułowiem. Stanie w sklepie, na przystanku autobusowym. Znowu, chodzi o świadomość. Czyli możesz wstać w taki sposób, a możesz za każdym razem wykorzystać ten moment. O, stanie na przystanku, stoję w sklepie, bardzo ładnie, ustawię się prosto. Jedzenie posiłków. Jakaś elegancja, ale nawet takie techniczne podejście do naszego organizmu. Układ trawienia
lepiej funkcjonuje, kiedy siedzimy prosto. Ten pokarm lepiej nam wpada do brzucha, do żołądka w ten sposób niż w tej pozycji. I taka smutna obserwacja, i to była obserwacja sprzed kilku lat, no i też siebie zaobserwowałem w ten sposób. Siedziałem w hotelu, gdzie było około 40 facetów w sumie. Była prawdopodobnie jakaś konferencja. Ja byłem akurat na kursie, na szkoleniu i jadłem śniadanie w hotelu, gdzie siedziało około 40 mężczyzn, więc całkiem niezła grupa badawcza w podobnym wieku, około 40 roku życia. No tak upraszczam, ale tak mniej więcej było. I 40 osób siedziało w ten sposób, jedząc śniadanie. Nie było ani jednej osoby, która siedziała i ładnie jadła śniadanie. To się wydaje takie oczywiste, ale jak przyjrzyj się swojemu życiu, to jest bardzo prawdopodobne, że wielu z nas je w tej pozycji. Dla mnie to było bardzo odkrywcze, no bo przecież to jest moment powtarzalny w ciągu dnia. I to ja mam wybór, siedzieć w takiej pozycji, czy siedzieć w takiej pozycji. To się wydaje ładniejsze, grzeczniejsze, bardziej eleganckie przy okazji. No i tak jak wspomniałem, za czymś takim idą pewne aspekty psychologiczne. Większy spokój, większa pewność siebie, większa radość. Jazda na rowerze, oglądanie filmów, korzystanie z telefonu. Pierwsze, może mniej oglądaj filmów, może mniej korzystaj z telefonu. Jeżeli już musisz, to zmieniaj te pozycje, czyli w taki sposób korzystaj z telefonu, a najlepiej jak najmniej korzystaj z tego telefonu. Mniej oglądaj filmów, a jak oglądasz filmy, to niekoniecznie siedź w fotelu. Część oglądania filmu to może być stanie i wykonywanie jakichś ruchów, może właśnie sobie poruszanie obręczą barkową, wzmacnianie, tak żeby się uczyć. Możesz wziąć kijek, trzymać za plecami kijek, spacerować po domu i słuchać w tym czasie książki. Nie musisz audiobooka słuchać w fotelu. Możesz na stojąco, możesz maszerując. W ogóle więcej chodzenia, mniej siedzenia. Mnóstwo osób spędza po 8-10 godzin w fotelu. Nie ma na to zgody. Wstajemy, więcej spacerów. Dasz radę, ciało się wytrenuje. Na początek to będzie 500 metrów, za chwilę to będzie 700, a kiedyś to będą 10-kilometrowe spacery. Nie wiem, czy jeżeli to oglądasz, czujesz się usatysfakcjonowana, że podałem Ci takowe zadanie, właściwie dożywotne, wielogodzinne, ale z czasem to będzie nawyk. To jest nawyk i my go sobie utrwalamy, po czym się okazuje, że nie ma lepszego sposobu na to, żeby się tego pozbyć, jak zmienić ten nawyk, zastąpić go innym. Po prostu zastępujemy go innym. Myślę, że jak będziesz się obserwować w tych różnych czynnościach, no to z pewnością będziesz mieć tą satysfakcję, że w sklepie wygrałam. Udało się przy myciu zębów dzisiaj. Fajnie, to rozpoczęty dzień w ten sposób. Umycie zębów, pierwsza właściwie czynność, jedna z pierwszych czynności w ciągu dnia. I już się udało. I tak dalej, i tak dalej. Czy warto ćwiczyć i wykonywać różne zadania na prostą sylwetkę? Jak się ogląda czasami różnych youtuberów, gdzie jest taki konkurs, kto mądrzejszy, kto coś bardziej spektakularnego powie, no to czasami niektórzy tak na sucho cytują badania amerykańskich naukowców. I wychodzi na to, że rzeczywiście jedyną rzeczą, którą warto robić, to jest po prostu trzymać głowę prosto. Ale to nie jest do końca prawda, bo wiem to po sobie z autopsji, takie mam doświadczenia ze sobą, ale też z innymi ludźmi, że mimo wszystko te ćwiczenia wspierają. Owszem, są osoby, które się masują i wykonują ćwiczenia i dalej nie ma postępu w sylwetce, dlatego że ćwiczenia wykonują, niech będzie nawet ambitnie, codziennie po pół godziny, ale przez pozostałą część dnia siedzą w przygarbieniu. Ale jeżeli ktoś zaczyna nad sobą pracować i dzień wcześniej porozluźniał klatkę, to zadanie jest łatwiejsze, jakoś dłużej można to utrzymać. Jeżeli też ćwiczysz, wykonujesz jakieś ściągania łopatek, może ćwiczysz z jakimiś taśmami, to nagle to stanięcie takie swobodne, kiedy już taśmy nie ma tego oporu, jest o wiele łatwiejsze. Więc mimo wszystko zachęcam do pośledzenia różnych zadań, związanych z prawidłową sylwetką, z wzmacnianiem mięśni, czy ich rozciąganiem, czy automasażem. Ale pamiętaj, że najważniejsze to jest po prostu trzymać głowę prosto. Bardzo Cię proszę o wsparcie mojej aktywności, a możesz to zrobić na kilka sposobów. Jeden to napisać komentarz, daj znać, co o tym myślisz, jak wygląda Twoja droga, Twoje doświadczenia, a może masz bardziej rewelacyjny sposób na to, jak trzymać głowę prosto. Naciśnij łapkę w górę. No i zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Teraz już, tak jak wspomniałem, po przerwie wracam. Będę regularnie nagrywał, motywował, zachęcał, wspierał i wyjaśniał pewne rzeczy. Bo czasami jest tak, jak to niektórzy mówią,
że jest 6-cyfrowy kod i my mamy już 5 liczb dostępu, a brakuje nam tej 6. I później nagle ta 6 to jest to. No właśnie, przecież po prostu trzeba trzymać głowę. Jakaś nowa cegiełka, nowe zadanie, nowa informacja i idziemy do przodu. No dobra, to tyle na dziś. Gorąco pozdrawiam, bardzo się cieszę, że wracam. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia. Cześć!